Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj na moim biurku, a w sumie już od dłuższego czasu, coś innego. A mianowicie nie smartfon, tylko, najprościej mówiąc, karta dźwiękowa. Nowy produkt od Sound Blastera, Sound Blaster X5. Tak naprawdę mówiąc, można by to powiedzieć, że karta dźwiękowa, zbalansowany przedwzmacniacz, czy też DAC, czyli przetwornik analogowo-cyfrowy do słuchawek. No, można podłączyć pod to wszystko, jak wygląda, co potrafi. Pierwsze, może już nie wrażenia, a tak naprawdę moja recenzja tego sprzętu, bo go już miałem czas dosyć długo słuchać. Urządzenie przychodzi w dosyć normalnym opakowaniu, w zestawie sam DAC, karta dźwiękowa. Będę tutaj naprawdę wymiennie używał tych słów, bo tak naprawdę to urządzenie spełnia te wszystkie funkcje. Jest kabel Logia, do mnie dotarł tylko z kablem cyfrowym, ale też jest kabel USB, którym go podłączacie, kable wyjście cinchowe na mini jacka. Tak naprawdę mamy opisany zestaw tutaj widząc, czyli mamy tak, kabel USB-C, USB typ A, standardowo, kabel optyczny, wyjście RCA, czyli cinchowe na 3,5 mm jacka. Same urządzenie, powiem wam, trochę waży, więc w sprzęcie audio często waga mówi nam, że coś tam sensownego jest, więc tutaj mamy podobny, że tak powiem, temat. Cóż, co mamy na froncie? Widzimy same urządzenie. Może ja je podłączę, bo tak naprawdę może jakiś kabel mi tu sięgnie. Wystarczy tak naprawdę wpiąć je. I plusem tego urządzonka jest to, że ono może działać niezależnie, znaczy się nie musi być podpięte do komputera, a może być też podpięte w inne rzeczy i również do konsoli, właśnie służyć za tak zwany właśnie przetwornik cyfrowo-analogowy, który wam z cyfry przepuszcza wszystko na analog, a później wiadomo, wypuszczacie to gdzie chcecie. No czyli taki po prostu standardowy DAC. No cóż, mamy przycisk Power, którym je uruchamiamy, mamy tutaj taki prosty wyświetlacz, trochę przyciskologii, a mianowicie tak, główne pokrętło głośności. On akurat teraz jest spalowany, może wyłączymy na razie go, zostawmy sparowany, żeby coś nam pokazywało, o co kamer, chociaż tak on nie jest pod nic teraz podpięte wyjście. No tak, główny przełącznik fajny, metalowy, w ogóle obudowa też jest metalowa i to mi się jak najbardziej podoba. Front też, przycisk od właśnie włączenia Bluetootha, bo ma to Bluetooth. Ale tak, Bluetooth 5.0 jest tutaj na pokładzie, więc możecie wszystko, że tak powiem, popodpinać jak sobie chcecie. Czyli smartfony, inne tematy, słuchać z nich muzyki, jeżeli wpuścicie wyjściami później, ale to za chwilę. Oczywiście jest sterowanie, włączenie, wyciszenie mikrofonu. Jest możliwość oczywiście tutaj regulacji głośności tego mikrofonu. Jak widzicie tutaj poziom w decybelach wzmocnienia. Jest oczywiście przełącznik high gain lub normal. To się tyczy słuchawek, o których będzie za chwilę, bo możecie podłączyć naprawdę dużo porządnych słuchawek o dosyć dużej oporności. Nie będzie to robić żadnego problemu dla tego urządzenia. Nawet 600-ohmowe obsłuży. Jest przełącznik wyjścia, czyli czy ma wyjście być na headphones, czyli działają wtedy nam te wyjścia, z nich wychodzi dźwięk, lub też wyjścia z tyłu, czyli speakers. A mianowicie tu już możemy sobie troszkę poukładać, powybierać co chcemy, bo mamy tak naprawdę liniowe wyjście i wejście, czyli możecie sobie tu na przykład wpiąć w to urządzenie, dajmy to na przykład jakiś DVD, Blu-ray, cokolwiek, a tutaj wyjściem cinchowym wypuścić sygnał na jakiś wzmacniacz kinodomowe, wzmacniacz stereo i słuchać. No oczywiście też jest możliwość optycznego wyjścia w to urządzenie lub z niego sygnałem, czyli standardowy Toslink. Wiecie, każdy, kto miał kabelek, nie będę już go wyjmował, ale chyba każdy widział. Ja już jestem z tyłu, to oczywiście zasilanie jest po USB typ C i nic więcej nie trzeba. Fajnie, nie ma żadnego zasilacza, nic. Po prostu zwykły USB tam w standardzie standardowym, czyli w C. Z drugiej strony co chcecie, żeby był, wiadomo, tam z 1 A co najmniej, a najlepiej trochę więcej. Jest też USB host. To jest fajna funkcja. Też możecie tutaj wrzucić kluczyki bluetoothowe, które Creative też sam produkuje, na ich stronie znajdziecie, gdzie to urządzenie może być nie tylko, że możecie tu przesłać coś po Bluetoothie, ale możecie też z niego wysyłać sygnał właśnie po Bluetoothie. To jest fajna sprawa, czyli na przykład do jakichś bezprzewodowych głośników, czyli macie tutaj USB, to urządzenie jest hostem i hostuje sygnał po Bluetoothie do innych. Ale dobra, dalej. Mamy też ciekawą rzecz, bo urządzenie ma
na pokładzie własny DSP, czyli procesor trybów, efektów, różne rzeczy, ale to już będziemy bardziej przy już aplikacji rozmawiać, co możemy za pomocą jego zrobić. No, oczywiście mamy tutaj kilka trybów predefiniowanych. Jest tryb Direct, czyli tak naprawdę omijamy wszystkie usprawnienia, puszczamy wszystko przez przetworniki, które tutaj idą, po prostu czysto sygnał taki, jaki wszedł po przetworzeniu przez przetworniki cyfrowo-analogowe, które tutaj są Cirrus Logiki, akurat sztuk 2, CS43198, spoko, albo przez DSP i tam jest kilka ustawień, o których będzie później. Mamy też aktualizację, możemy sobie equalizer wyłączyć, albo mamy kilka predefiniowanych trybów płaski, muzyka, ewentualnie to, co sobie skonfigurujemy i co jeszcze, to urządzenie może działać z waszymi konsolami. Macie przełącznik PC, konsola. U mnie oczywiście działało to na kompie, ale możecie podpiąć tutaj PlayStation 4 i PlayStation 5 i mieć zdecydowanie lepszy dźwięk z PS-a. Fajnie. Oczywiście zestaw gniazd i właśnie trochę mi tutaj brakuje pewnej rzeczy, gdyż reklamują jest to urządzenie jako w pełni zbalansowany właśnie DAC, ale ten DAC tak naprawdę jest zbalansowany w pełni tylko dla wyjść słuchawkowych, czyli no niestety musicie użyć to troszkę większe od mini jacka standardowe wyjście, wtedy ono jest zbalansowane. Jeżeli macie takie wyjście do słuchawek, możecie sobie w pełni korzystać z takiego plusu, no co daje wyjście zbalansowane, no to wiadomo, mniej zakuszeń, mniej szumów. Macie tak jakby dla każdego kanału no tutaj jeżeli mamy stereo, no to jest wiadomo plus, minus. Dla kanału wiadomo zbalansowany macie plus, minus i jeszcze jakby masę ekran. No. Jak ktoś bardzo chce się dowiedzieć się różnicy między wejściem, tak naprawdę wyjściem zbalansowanym, a niezbalansowanym i dlaczego które jest lepsze, no to nie wiem, odsyłam do kanałów po pokroju reduktor szumu, ewentualnie 0db.pl, tam się na pewno dowiecie. Ja nie będę tego tłumaczył, bo to wiem, o co chodzi, ale żeby to tak ładnie tłumaczyć, to nie moja działka. No i oczywiście mamy też wejście mikrofonowe, gdzie tu możecie właśnie sobie nim sterować za tym poziomem, czyli de facto urządzenie jest kartą dźwiękową, jest DAC-iem dla słuchawek, możecie sobie za jego pomocą też używać go jako interfejsu, gdzie macie wejścia optyczne, wejścia analogowe, cinchowe, jak i również normalnie podpiąć mikrofon na mini jacku, więc tak to wygląda. Ważne sprawy, czyli tak naprawdę specyfikacja tego urządzenia, no bo tutaj jest dosyć bogato. Jak już wam powiedziałem, mamy tutaj dwa przetworniki cyfrowo-analogowe Cirrus Logica CS43198. Mogą one pracować w 32 bitach i aż 384 kHz. No wiadomo, taka jakość to nawet rzadko gdzie jest, że tak powiem, spotykana i można w tego typu treści znaleźć, no ale aż maksymalnie tyle jesteśmy w stanie tutaj wypuścić taką jakość tego sygnału. Co ważniejsze, poziom sygnału do szumu, czyli mamy tutaj aż 130 dB DNR. Jak dla mnie fajnie, bo czym czystszy sygnał, czym więcej decybeli jest między szumem a sygnałem, no to wiadomo, no tutaj jakość idzie zdecydowanie w górę. Jeszcze też zniekształcenia harmoniczne są naprawdę bardzo niskie na poziomie 0,00018%, no więc no, wysokiej jakości temat. Co jeszcze w ogóle, zanim przejdziemy do kwestii związanych ze sterownikami? No jak już wam powiedziałem, możecie sobie tutaj bez problemu podpiąć właśnie słuchawki aż do impedancji 600 ohmów, no to wtedy wiadomo, musicie sobie przerzucać się wtedy tym przyciskiem. No oczywiście macie albo weźcie te 3,5 mm albo 4,4, rzadko używane. Ale jeszcze właśnie będąc przy temacie zbalansowania, no fajnie, jest wyjście słuchawkowe zbalansowane, ale czemu nie mamy, tutaj mamy cinche, czemu nie mamy bardziej profesjonalnych wyjść na XLR albo TRS-y, czyli też zbalansowane duże jacki. Jakby to było, byłoby fajnie. Ja to akurat odsłuchiwałem na fokalach Alpha 80, czyli bardziej głośnikach, powiedzmy początkowo studyjnych. No i trochę mi brakowało, że tutaj nie jest wyjście zbalansowane, tylko po prostu idzie zwykłym cinchem, chociaż jest to bardziej popularne u nas, no ale cóż, no, tak bym to ujął. Jeszcze oczywiście co do samego wyświetlacza, jeszcze jeden przycisk nie omówiłem wam, gdzie sobie przerzucacie, co się dzieje. On fajnie też się wyłącza, jak jest nieużywany, więc nic wam się w nim nie wypali, nie zobaczycie nie wiadomo czego.
na nim, więc to też fajna sprawa. Znaczy się, no, nie prześwietlam się i tak dalej. To jest jak najbardziej pozytywne. Przy słuchawkach jeszcze właśnie plus jest tego taki, że samo przetwarzanie dźwięku, wyjście lewego, prawego kanału, właśnie za obsługę prawego i lewego jest osobna właśnie kość, czy też przetwornik cyfrowo-analogowy właśnie od Cirrus Logica, czyli prawy i lewy kanał jest niezależnie po prostu przetwarzany. Fajnie, jest to podwojone, więc no, dzięki temu pasmo przenoszenia jest jakie jest, czyli tak naprawdę wykresy możecie sobie zobaczyć, jak tutaj wygląda kwestia właśnie otóż sygnału, poziomu szumu tła, separację kanałów, to wam wszystko tutaj przerzucam, więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o okreski, wygląda to moim zdaniem dobrze. No co do funkcjonalności, fajnie, że jest też Bluetooth. Możecie sobie po Bluetoothie podłączyć swój smartfon, urządzonko, ale żeby było jeszcze mało, to możecie sobie też oczywiście to urządzenie w pewien sposób sterować właśnie przez smartfona. Instalujecie sobie aplikację, czekajcie, bo mi się teraz musi się ogarnąć. Instalujecie aplikację właśnie od Creative'a, no i macie dostęp wstępnie do części ustawień właśnie Sound Blastera X5, gdzie tak naprawdę co my tutaj możemy zrobić? W przypadku właśnie otóż to smartfona macie tylko dostęp do korektora, bo jesteście połączeni po Bluetoothie teraz. Jest tryb bezpośredni, czyli ten Direct, który ja wam mówiłem. Oczywiście każde włączenie, żeby to jakoś było widać, mamy Direct. Oczywiście wszystko przez DSP teraz się zmienia. Korektor możecie włączyć. Włączmy sobie flat albo filmy. Tymczasem, no i tutaj oczywiście kwestie ustawień, regulacji jak najbardziej. Wszystko się fajnie dzieje na żywo. Jest też dostęp do miksera. Spoko, bo też z poziomu tutaj możecie poustawiać co idzie, głośne z czego urządzenie, jak ma, co ma być na wyjściu optycznym. To mi się jak najbardziej podoba. Tutaj mamy tego typu wszystkie ustawienia możliwe. Oczywiście też jeszcze prawy, lewy kanał bezpośrednio. No, jest trochę tego. Oczywiście w sterownikach, jeżeli podepniemy kartę pod komputer, jest zdecydowanie więcej, ale o tym myślę, że później, bo będę musiał się przerzucić na nagrywanie ekranu. No ale co jeszcze właśnie z tematów z nim związanych? Jak już wam wszystko tutaj opowiedziałem o tym, co macie na froncie, na tyle, to jeszcze przejdźmy sobie troszkę, myślę, do samej specyfikacji tak naprawdę tego urządzenia. Jak już wam powiedziałem, jest Bluetooth 5.0, ale to już było powiedziane. No i właśnie słuchawki aż do 600 ohmów i wtedy macie napięcie 29 mW, nie napięcie, moc 29 mW. No ciekawie, tutaj jest cała tabela mniej więcej przy jakiej oporności, ile możecie mieć miliwatów właśnie na kanał, no to mi się podoba, jest fajnie. Oczywiście rozdzielenie zbalansowane, niezbalansowane. Ja to postaram się wam tutaj jako screen wrzucić, zobaczycie, o co mi chodzi tak naprawdę. Ważnych rzeczy co do obsługi. Właśnie, jeszcze obsługa plików. Obsługiwane są pliki DOP 6428, DSD, czyli bardzo fajny format bezstratny do 256, jak najbardziej na plus. Wymagania systemowe, wiadomo, podepniecie to pod Windowsa, podepniecie to pod Mac OS-a i pod PlayStation 4, jak i również PlayStation 5. No i dobra, teraz jeszcze kwestia tego, co tutaj sterowniki potrafią zrobić, jeżeli chodzi o naszego Sound Blasterka. Jak mamy go podłączonego, no to widzicie taki standardowy ekran, co tutaj się dzieje. Macie tryby dźwięku, którym sobie za chwilę się omówimy tak naprawdę. Acoustic Engine, korektor, Crystal Voice, Mixer, Scout Mode, tryb bezpośredni i oczywiście bardziej tutaj tematy związane z odtwarzaniem, nagrywaniem, ustawieniami. No to może zaczniemy od samego końca, standardowo widać co tu jest. Jeżeli są jakieś sterowniki nowsze, to wiadomo, oczywiście tutaj nam się, że tak powiem, pojawią. Jeżeli podepniecie ten dongiel, który mówiłem wam z tyłu, że możecie sobie wpiąć na USB po Bluetoothie, no to tutaj tego typu rzeczy się też będą pokazywały. Tak samo kwestie związane z połączeniem. Aplikacja sama z siebie, macie też tryb ciemny, można sprawdzić też jeszcze jest aktualna informacja, wsparcie, wiecie, tryb ciemny, jasny, tego typu tematy, ja wolę ciemne, przynajmniej to jakoś fajnie wygląda. No możemy się przez chwilę, czekajcie, bo nam się gdzieś indziej wyrenderowała, przesunąć na tryb jasny, ale widzicie, że to chyba w ciemnym zdecydowanie
moim zdaniem wygląda lepiej. No i dobra, co my tu mamy? Oczywiście po restarcie ona się tak jakby restartuje. Tu macie jakby standardową głośność suwa, który możecie używać. Oczywiście suwaki Windowsa też działają. Oczywiście głośność mikrofonu, przełączenie się szybkie między słuchawkami a głośnikami, jeżeli chodzi o ustawienia dalej. Nagrywanie, wybieracie skąd ma co się nagrywać, dlatego mówiłem wam, że możecie podpiąć różne rzeczy pod SPDIF-a, czyli cyfrowo, linia, czyli zwykłe cincze. No i oczywiście macie tutaj możliwość nagrywania do 24 bity, 192 kHz i ewentualnie co słyszycie, czyli też podczas, nie wiem, grania, streamowania, cokolwiek, macie tutaj rejestrację dźwięku. To oczywiście też kwestia taka, możecie ustawić dane urządzenie jako domyślne, co ma się nagrywać. Odtwarzanie, myślę, że tak naprawdę najważniejsza kwestia. Oczywiście tak, jest tutaj już na dzień dobry regulacja, jaki jest poziom wyjścia. Co ciekawe, jeżeli chcecie używać z DSP, no to maksymalnie macie 32 bity, 192 kHz. W tych dwóch wyższych wartościach już DSP nic nie robi, czyli jest jakby dźwięk prawie że jak przez Direct puszczony. To zauważyłem, nigdzie tego nie zauważyłem w informacjach, ale tak to wygląda. Oczywiście tu jest ustawienia, jeszcze możecie się przerzucać między słuchawkami. Macie też jakby dodatkowe ustawienia głośników, co też fajne, czyli możecie tak naprawdę ustawić kwestię głośników, najniższą jakby częstotliwość, które mają one przepuszczać. Tu jest aż do 10 Hz. Rzadko kto ma taki subwoofer, który schodzi tak nisko, ale można sobie je tak ustawić. Macie też ewentualnie półkowe, czyli do 80, wieża użytkownika. Ja mam 10, bo mam suba, który nie robi 10, ale wiecie, lepiej sobie tam puścić. Mieć możliwość wszystkiego w dół. Oczywiście możecie też wirtualizować jakby wyjście słuchawek dla wyjścia liniowego, czyli jakby z głośników zrobić słuchawki i to co... Nie wiem, jest taka funkcja, tak to nazwijmy. Co jeszcze, to sobie zostawiam tak jak ja to mam używane. Oczywiście to są informacje, co się dzieje w przypadku słuchawek. Macie oczywiście konfigurację stereo, wybór słuchawek. Co ciekawe, jest trochę profili pod pewne słuchawki. Jak widzicie, co my tutaj mamy, przerzucam. Fajna sprawa, że można sobie po prostu dobrać, co tu mamy. Samsung Galaxy headset, nawet Philipsy, są Senki, fajnie, Sony są Blastera, słuchawki. No trochę profili jest, więc można sobie je tutaj zrobić. Częstotliwości też dokąd mają schodzić, można sobie to tutaj poustawiać. I myślę, że to zostawmy sobie na głośnikach, bo ja go tak używam. Jest małe takie cyknięcie słychać, jak jest przełączane między właśnie słuchawkami a głośnikami. Wy tego nie słyszycie, ale jest taka tutaj opcja. No i tak naprawdę najważniejsze tematy, co tu możemy zrobić, czyli tak naprawdę ta część. No to tak, od tyłu, mikser, czyli to, co już było w aplikacji, albo co zobaczycie za chwilę, nie wiem jak ja to zmontuję. Macie możliwość też po prostu tutaj ustawień wszystkiego. O, czekajcie, bo mi się przywiesiło troszeczkę. Co się dzieje? No, oczywiście jest głośności, macie odsłuch, czyli co chcecie słychać i z czego, jakiego urządzenia. Możecie mieć to podpięte do kompa i możecie mieć dźwięki z wejść, no wiecie, po prostu wypuścić, co chcecie na te głośniki. Czyli taki fajny mikserek, jak w ramach, może bardzo prosty, ale w ramach interfejsów audio, tego typu tematy. Tu jest też rozbicie, widzicie, prawy, lewy. Tak samo na wyjściu jest to oczywiście tak uwzględnione. No i z czego nagrywacie? Też tutaj można poustawiać. Spoko, fajna opcja. No i jeszcze co macie na wyjściu optycznym można sobie ustawić, jak widać na załączonym obrazku, czy ma być mix stereo, czy SPD pass-through. Tu widać o co chodzi. No i niestety wiecie, na optyku macie 24 bit, 192 kHz, ograniczenia standardu, tu się więcej wypuścić nie da. Trip Scout, temat związany z grami, czyli no jeżeli ktoś gra, jak widać co to robi, można sobie zobaczyć. Ja nie gram za często, więc powiem szczerze, tym się nie bawiłem. Tryb bezpośredni, czyli direct, tak naprawdę omijamy całe DSP i jedziemy po prostu tylko po przetwornikach i to, co mamy nagrane. Fajnie. Crystal Voice, kwestia przy nagrywaniach głosu. Macie tutaj parę możliwości. Redukcję szumów, akustyczne echo, smart volume, wiadomo o co chodzi. Tu możecie sobie też zmieniać głos. Fajna sprawa. Nie wiem, czy wam to nagram, ale nie będę się kompromitował, ale no, zabawa jest. Jest możliwość skorzystania z tego typu rzeczy. I tu macie jeszcze tak naprawdę fajne presety dla mikrofonu. Fajna sprawa, że ktoś nie chce sobie w ogóle coś kombinować przy nagrywkach, nie wiem, streamujecie, chcecie coś poogarniać, no to tu macie parę takich ustawień, myślę, że przydatnych.
do tego typu tematów. Ja to nie korzystam, ja bardziej nagrywam na bardziej pro sprzęcie, więc tego nie będziemy wykorzystywać. Korektor. No i tutaj oczywiście, jak to fajnie, można sobie podziałać. Po pierwsze możecie ręcznie poustawiać, co tam sobie chcecie, jak. Tu macie jeszcze w ogóle podbicie na preampie, niskie tony, wysokie. To macie też jeszcze presety już ustawione, które można sobie wybrać. Widać listę. Są też presety pod bezpośrednio dane gry, na przykład pod Wiedźmina, jak i również inne tytuły. No ale to wiecie, jeżeli ktoś się bawi w takie rzeczy, to nie trzeba. Oczywiście fajną też sprawą jest to, że nie musicie zawsze wchodzić do tej aplikacji. Wystarczy, że sobie na przykład pod ten tymczasowy podepniecie na przykład, nie wiem, co tu damy, flat. Czyli macie muzyka, filmy i płaski. I później z urządzenia, gdy macie je wypięte, to możecie sobie bezpośrednio przyciskiem na froncie, tym, który mówiłem wam do przerzucania, przerzucać te tematy związane z korektorem. I chyba najfajniejsza rzecz, Acoustic Engine, który służy do tak naprawdę całe DSP, co tutaj możecie zrobić. Możecie sobie osobno ustawiać dla głośników i słuchawek. No i tak macie dźwięk przestrzenny. Jak ktoś lubi, można bardzo pobawić się, żeby nawet dźwięk stereo był bardziej przestrzennym. Macie oczywiście Crystallizer. Takie ni to loudness, ni to takie cukierkowe poprawienie brzmienia, tak bym to nazwał. Jest podbicie niskich tonów, które działa dziwnie moim zdaniem, bo czym więcej, to moim zdaniem są one gorsze. Przynajmniej u mnie na subwooferze tak to brzmi, więc tutaj tak tylko właśnie, żeby korzystać z tej opcji tutaj w ustawieniach, gdzie to jest odtwarzanie, żeby tutaj mieć na głośnikach możliwość tej regulacji, tej tutaj, żeby schodzić niżej, to właśnie trzeba mieć włączone Acoustic Engine i właśnie tą opcję niskie tony. Jest też Smart Volume, który działa, że możecie sobie tam automatycznie wam podbija coś z nisza, to działa. I Dialog Plus, fajnie działa to, jeżeli potrzebujecie mieć bardziej wyraźne dialogi, to naprawdę słychać to, że one są bardziej wyraźne. Fakt, że trochę zniekształca to dźwięk i tak dalej, ale no nie wiem, w filmach ktoś może coś takiego użyć, gdyby chciał, ale ja z tego nie korzystałem. No i ta inteligentna głośność, w zależności od nocy czy dnia, można się tym pobawić, ale ja tego nie korzystałem, wolę normalnie, bez jakichś tam kombinacji. No i oczywiście to samo robicie na słuchawek, spoko opcja. I jeszcze właśnie tryby dźwięku, gdzie tutaj możemy sobie od razu w ogóle poprzerzucać te tryby, jak one są zrobione, te, które były jakby w korektorze, gdzie macie, po prostu widzicie, co tu jest poustawiane pod konkretne gry RPG, co nam Creative sugeruje w Wiedźminie. Macie dźwięk przestrzenny, Crystallizer wyłączony, niskie tony wyłączone, ale Smart Volume odpalony, no korektor wyłączony, no po prostu możliwości ustawień fajnie, dużo. Moim zdaniem to jak najbardziej na plus, jak to działa, więc tutaj możliwości ustawień naprawdę duże. Ja na przykład korzystałem właśnie z minimalnego ustawienia. Tutaj troszeczkę Crystallizera, ale naprawdę bardzo mało. Dźwięk przestrzenny praktycznie prawie na zero, bo nie chciałem. No i tyle. To były jakieś moje ustawienia. Do odtwarzania muzyki też bym chciał w ogóle tego DSP używać, to jak już wam powiedziałem. Trzeba przejść tutaj, bo gdy jest wyżej, to jest taki jakby włączony tryb bezpośredni. Mimo że nie jest włączony, ale to po prostu nie czuję żadnych zmian tutaj tymi parametrami. Może w jakichś kolejnych sterownikach to się poprawi, chociaż wątpię, wydaje mi się, że jest to ograniczenie właśnie tematu związanego już z samymi kościami Circus Logica, że tu się po prostu tego nie da. No i myślę, że jeszcze najważniejszy temat, brzmienie. Jak brzmi ta karta? Czy jest ok, czy nie? Miałem do porównania moją standardową kartę w moim Asusie laptopie gamingowym. Miałem Sonara od Asusa X2 bodajże, kilka innych kart dźwiękowych, które kiedyś wcześniej miałem. I powiem wam, że urządzenie moim zdaniem jest warte tego, żeby je mieć. Po pierwsze, wszelkiej maści konfiguracja wejścia to już jest pikuś, ale jak to brzmi? No w porównaniu do wszystkiego, co miałem do tej pory na tym moim aktualnym sprzęcie i laptopie, no to tutaj dźwięk jest naprawdę soczysty, pełny. Scena nasza stereo jest taka, jaka być powinna. Nie jest on przekoloryzowany, po prostu nagrania brzmią tak, jak powinny brzmieć. Fakt, wiadomo,
czym lepsze głośniki, do których to podepniecie, tym jakość będzie lepsza, ale chodzi o to, że ta karta w żaden sposób wam nie obniża tej jakości dźwięku. Wiecie, te wszystkie dźwiękówki zintegrowane, czy to na płytach głównych, czy to w laptopach, to naprawdę, to nie jest jakieś sensowne brzmienie. Tam nie macie 130 decybeli, jeżeli chodzi no tak naprawdę odstęp sygnału od szumu, czyli tak naprawdę skala i jakby rozpiętość tego, co to może zagrać, jest naprawdę niemiłosiernie fajna, pozytywna i dobrze brzmiąca. Ja tutaj jakichś przebarwień nie usłyszałem, czy też góra była zbyt wysoka, czy też środek nie był taki wyraźny, głosy były złe, czy też dół był przesadzony. Nie, jak dla mnie to brzmi naprawdę fajnie i neutralnie. Tak jak powinien brzmieć przetwornik cyfrowo-analogowy. To, co dostajecie, to wam wypuszcza. Wiadomo, sky is the limit w przypadku tego typu urządzeń, ale naprawdę jak za tą cenę, to powiem wam, że ja jestem zadowolony. Wiadomo, można kupić sobie jakieś lepsze tematy przetworników cyfrowo-analogowych, nie wiem, zapłacić 4000 za Toppinga, najnowszą wersję, lub też jakieś inne tego typu używać przetworniki, ale ja powiem wam, że zastanawiałem się, czy sobie nie nabyć czegoś lepszego. Powiem wam, że to urządzenie w zupełności do słuchania muzyki naprawdę na fajnym poziomie, przy dobrym sprzęcie na wyjściu, czyli na kolumnach, subwooferze, wszystko wpięte do tego, naprawdę byłem zadowolony. Podłączyłem i tak wcześniej miałem Sonara od Asusa, który jeszcze jest w sprzedaży. Miałem moją kartę dźwiękową w moim Asusie, jak on się nazywa, już mi z głowy wyleciało, ale jest w opisie sprzętów, co ja tam posiadam. No to powiem wam, że naprawdę fajnie to brzmiało. Fakt. Karta kosztuje jakieś 1400 zł. Można ją nabyć na stronie producenta aktualnie. Ale myślę, że jak na możliwości, które oferuje, no to jest to urządzenie na dłuższy czas. I też plus taki jest, że nie musicie włączyć kompa, żeby po prostu sobie posłuchać muzyki na przykład po Bluetoothie ze głośników, które macie do niego podpiętych. Wystarczy, że zasilicie urządzenia często na wyjściach, nawet przy wyłączonym komputerze, laptopie, że jest wpięty do zasilacza, to macie te 5V na kablach, wystarczy sobie to włączyć, posłuchać i jesteśmy w domu. Fajnie nam robi to na uszka. Więc tyle. Ja jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia, więc jak najbardziej funkcjonalność, brzmienie, możliwości dla mnie na tak. Cena też nie jest jakoś bardzo wygórowana. Jakość, wygląd, wszystko spoko. Ja jestem zadowolony, więc jak najbardziej mogę wam z czystą przyjemnością, jeżeli potrzebujecie tego typu urządzenia, to je polecić. No i jeszcze właśnie, brzmienie na słuchawkach, bo to też wiele osób z was będzie się zastanawiało co i jak. Ja mam Focale Spirit Classic, niestety nie mam słuchawek, które mógłbym wykorzystać to wyjście zbalansowane. Słuchałem sobie na niezbalansowanym, ale też robią robotę. No, moje słuchawki to nie są jakieś takie tanie popierdółki. Wiadomo, można jeszcze lepiej i grubiej pójść, ale naprawdę brzmienie było takie, jakie się spodziewałem, czyli tak jak te słuchawki brzmią i grają, to one tak grały na tym daku, więc po pierwsze zakres regulacji głośności, no to głowę urywał, to się nie da ukryć, więc tutaj żadnych z tego typu problemów nie miałem. Wiadomo, trzeba było schodzić z gałką wolum na niższe rejestry, no bo naprawdę było ostro i fajnie, góra była spoko, dół robił robotę, pompował dobrze, więc czy to na wyjściach zewnętrznych, czy to na słuchawkach, naprawdę fajnie. No i mikrofon nagrywał tak, jak powinien nagrywać. Nie, może nie jest to klasa na przykład jakiegoś interfejsu od Focusrite'a, u siebie Scarletta 4.4, to zdecydowanie lepiej brzmiał tamten, ale na przykład wyjścia na głośniki, które mam tutaj, ten sam mój zestaw, czyli Focal Alpha 80 w porównaniu właśnie interfejsu od Focusrite Scarlett 4.4 do wyjścia tutaj Sound Blastera X5, no to urządzenie bezproblemowo było fajniejsze. No plus też taki, że zawsze możecie sobie tym DSP trochę poczarować, to co wam pokazywałem, jakie są możliwości, więc naprawdę pozytywnie. Tyle. Ja z czystym sercem polecam, jak dla mnie urządzenie udane, sprawne, dobrze brzmiące, ciepło, fajnie, miło. No po prostu chce się słuchać z niego muzyki. Tyle. Sound Blaster X5, z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!